Ach, kiedyś to potrafili budować. Domy stawiane na 200, kościoły 500, a zamki nie mniej niż 1000 lat. Sami mistrzowie sztuki murarskiej, ciesielskiej i materiały nie poddające się czasowi. Jednak czy na pewno było właśnie tak, jak to sobie w ten sposób wyobrażamy? Od historii można, a nawet trzeba się uczyć, a tradycję dobrego rzemiosła budowlanego szanować i w miarę możliwości pielęgnować. Jednak ze starymi budynkami sprzed pokoleń, a które szczęśliwie przetrwały do naszych czasów, jest trochę jak z ludźmi. Widząc bardzo sędziwego staruszka, wpadamy nieraz w iluzję dawnej długowieczności, podczas gdy jeszcze w połowie XIX stulecia zwykły Europejczyk nie dożywał nawet 40. Skąd zatem to mniemanie o architekturze nie do zdarcia, budowanej stulecia temu? Otóż kiepskich budynków z XIII czy XVII wieku po prostu nie widzimy, bo były tak liche, że nie miały szans dotrwać do naszych czasów. Przeżyły tylko te, które były na tyle ważne, że zbudowano je dużo solidniej niż inne, a prócz tego następne generacje miały powody, żeby o nie dbać. Miło jest bowiem wierzyć w budynki stawiane raz na zawsze. Mniej sympatyczna jest jednak taka oto wiedza, że w imię długowieczności o architekturę trzeba dbać, że trzeba ją reperować, odnawiać i konserwować dla dobra kolejnych pokoleń, niestrudzenie naprawiać, wymieniać, dokręcać i uszczelniać. Dokładnie tak, jak to działo się przez pokolenia z tak zwanym kościołem na Burku. W 1617 roku palił się w trakcie wielkiego pożaru Tarnowa. W XIX wieku podmywał go nurt rzeki, grożąc zawaleniem wprost do jej koryta. Zaś początkiem XX stulecia okazało się, że blaszane wieżyczki żre rdza. Od 1458 roku, kiedy to stanęła nad wątokiem bryła drewniana, gotycka i strzelista, niestrudzenie wymieniano gonty i przyciesia, dodawano wieże i zmieniano ogrodzenia, a w połowie XIX wieku nawet przeturlano ją na rolkach o całe 6 metrów, żeby do reszty nie zabrały jej nurty rzeki. Bo genialni majstrowie i magiczne materiały sprzed stuleci to bardzo przyjemny mit, przez który tak łatwo zapominamy o ludziach, którym się po prostu chciało o coś zadbać. Również po to, żeby dzisiejsi tarnowianie czekający na autobus po drugiej stronie ulicy mogli podziwiać wyjątkową architekturę stojącą tu od pokoleń. Kościół na Burku. Prawie ten sam i niemal w tym samym miejscu od 1458 roku.